Co prawda nie obyło się bez żadnych perturbacji, ale oto jest box z 5. setu, czyli z najnowszego setu z Fusion World. W 5. set, który się nazywa New Adventure. W tym secie mamy 133 karty oraz całkiem fajną nowinką jest współpraca z Dokkan Battle, gdzie mamy kilka altprintów z tym logiem, które nawiązują do grafik z tejże gry. Dokkan Battle, jakby ktoś nie wiedział, to jest gra mobilna Dragon Ball, no i obchodzi swoje 10-lecie. Taka współpraca to jest w sumie dobry pomysł i mam nadzieję, że we Fusion Worldzie później będzie ich więcej. W którymś wcześniejszym secie była współpraca ze Sparking Zero przy okazji premiery tamtej gry, no ale to było tylko przy okazji i to były jakieś specjalne altprinty przy okazji jakiegoś specjalnego eventu. Tutaj mamy w boksie jakieś altprinty już z Dokkan Battle. W przyszłości ma być też współpraca z Dragon Ball Legends, gra mobilna, którą ja sam osobiście bardzo lubiłem. I w sumie nadal uważam, że to jedna z lepszych gier mobilnych, takich free-to-playowych. No ale w tej chwili witam Was serdecznie na rozpakowaniu 5. setu, no i zapraszam. Motywem przewodnim tego setu chyba ma być Daima, która w sumie właśnie chyba dokładnie w tej chwili ma mieć finał swój. Dajcie znać, co myślicie o Daimie. Ja jestem pewnie z 10 odcinków do tyłu, ale specjalnie tak wolniej oglądałem, żeby móc później więcej odcinków naraz nadrobić. No ja ogólnie Daimą jestem zachwycony. Uważam, że to, co widziałem do tej pory, to było super. No i Dragon Ball Super moim zdaniem się do tego nie umywa. No tutaj właśnie motywem przewodnim ma być Daima. Na grafice promocyjnej, reklamującej set oczywiście jest kolejna wersja Goku. Każdy set do tej pory miał Goku na grafice. Ciekawe jak będzie dalej, bo w 6. set zaczęli reklamować Brolim, który ma wyjść w maju. No to ciekawe, czy to będzie jakaś zmiana wizerunkowa. Zmiana taka, że na stałe, że już nie tylko Goku będzie na grafikach. No dobra, chyba możemy przejść. Dzisiaj jestem już mądrzejszy, bo już nie mam zamiaru się caskać z tym śmiesznym otwarciem, które nie działa. Sprawdźmy może komisyjnie, czy dalej jest tak samo źle. O, jest koszmarnie. Więc wziąłem nożyczki i będę otwierał za pomocą nożyczek. Kiedyś bałem się otwierać za pomocą nożyczek, żeby nie uciąć przypadkiem kart. No ale może już wystarczy tego strachu. Może teraz będzie dobrze. Sky, Demon, Mini Body, Men. I to było w kinówce z Biobrolim? Dobrze kojarzę. Trunks też jest z tej kinówki. Neva, Daima, czyli nowy namyczanin. Goten, nastolatek. Zamasu, Vegeta, Vegito. To cukierek Vegito. Na początku spojrzałem, że to jest chyba ta kapsuła sajańska. RK. Od razu mamy Super Rarkę z kinówki z Janembą. Goku Super Saiyan 3. Bardzo lubiłem tą kinówkę, ale fajnie to wygląda. Fajnie, widać teraz trochę struktury tej. Fajnie. No to mamy pierwsze koty za płoty i próbujemy dalej. Mierzymy oczywiście w Secret Rary, a najlepiej God Rary. No, nie wierzę, że z moim szczęściem to się wydarzy, ale otwieramy dalej. Naznik jest Sky, Neva, Men, Goten, Bulma, Vegeta, Hellraksha, Lord Jaguar, Gohan nastolatek i Son Goku Altprint. Wow, w ogóle w tym secie są świetne altprinty. Widziałem jakieś tam pojedyncze spoilery, nie widziałem wszystkich, celowo unikam, podobnie jak z Daimą. Celowo unikam wielu odcinków, ale no pięknie to wygląda, pięknie. Widziałem też, że poprzednie odcinki, poprzednie rozpakowania podobały Wam się, więc w związku z tym czytałem kilka miłych komentarzy, także bardzo mi miło, cieszę się. Może wrócę na stałe jeszcze do tego nagrywania, nie wiem, RK i RK. Na razie faktycznie próbuję to nagrywać, dopóki jeszcze daje mi radość ten Fusion World. Widziałem też, że zapowiedzieli, że w
to w następnym secie, czy którymś z następnych, może to w 7, to chyba w 7 secie mają być smocze kule we Fusion Worldzie. Chyba identycznie zrobili z Masters, że to też w 7 secie zadebiutował smocze kule. O, lider w końcu. Vegito. Chyba też wtedy w 7 secie zadebiutowały smocze kule. RK i RK. A co oznaczają smocze kule? W przypadku Masters oznaczało to, że była nowa mechanika awakenowania, nowa mechanika liderów. Były to Wish. Ups. Ale mi się rozjechały. Dobra, spróbujmy to uporządkować chociaż troszkę. Dobra, zobaczmy co się udało zrobić. Więc wychodzi na to, że Wish liderzy, którzy są związani ze smoczymi kulami, pojawiają się również w Fusion World już w tym roku. Fusion Resurrection RK. O wow. Videl Super RK Alt Print. No fantastycznie to wygląda. Niesamowicie. I na końcu czyli tą bardzo ładną Videl widziałem. Jak mi się karty rozsypały. Bo tak próbuję na samym koniuszku tutaj przecinać, żeby absolutnie nic złego tam się nie stało z samymi kartami. No i tak nieporęcznie chwyciłem nieumiejętnie, że no, że się rozsypało. Dzisiaj próbuję trochę szybciej ogarnąć ten unboxing. Zauważyłem, że trochę za długo robiłem te poprzednie filmy. Czasami się rozgaduję i jakieś side note robię. Czarny lider Gogeta. Mamy dwie liderskie fuzje w tym secie, czyli Vegito, którego widzieliśmy, i Gogetę. I znowu Super Rarka Biobroli. No kurczę, niezły drop póki co. Prawdopodobnie już żadnych altprintów nie będzie. Nie mam pojęcia, jaki jest drop rate, czyli jak dużo jest tych altprintów w sumie w tym secie, w sensie na boxa. No, nie mam pojęcia. Ale może zaraz się przekonamy. Veku, Secret World of the Kai. To jest Field w ogóle. Gracie jeszcze w ogóle w Fusion Worlda? Bo ja ostatnio już trochę odpuściłem. Grałem tylko na kliencie online. Gdyby był on dostępny jeszcze na telefony, to jeszcze jako tako, ale w przypadku, kiedy jest on tylko na komputery, średnio jest mi po drodze grać. Widziałem też, że w ostatnich meczach nadal androidy z pierwszego setu potrafią wygrywać. No i tak niewiele gram, że nie potrafię trochę zrozumieć dlaczego, bo mnóstwo liderów z pierwszego setu i nawet jeszcze i z drugiego, no i niektórzy nawet z trzeciego. To byli bardzo generyczni liderzy, którzy mieli dosłownie tylko tyle, że w trakcie ataku pobierasz kartę albo i w sumie tylko tyle i Awaken jak jest 4 HP i nie mieli absolutnie nic więcej. I do tej pory chyba nadal każdy lider to ma przed Awakenem. Dwie rarki, Goku i Goku. Kurczę, ten jest ładny. To jest z Universe 7, czyli to jest z Tournament of Power. Prawdopodobnie. Ten jest ładny. Ten mógłby dostać od printa jakiegoś fajnego. Może na którymś tam znowu evencie, turnieju dostanie. Więc trudno mi zrozumieć, czemu lider, który ma po prostu w trakcie ataku pobiera jedną kartę i nie ma żadnych innych więcej specjalnych właściwości, wygrywa nadal. Ale widocznie gdzieś tam ludziom udało się znaleźć jakąś mechanikę w zielonych kartach, gdzie z tym liderem to się jakoś najbardziej pasuje, nie wiem. Zarabon, Dr. Brief, Zangia, Savior of the World. No i ten. Przy okazji widziałem też, że Bandai ogłosił, że którąś karciankę ubija. W sumie chyba jest to nie dziwne, bo
Tak dużo karcianek na raz zaczęli robić. Dziwne, że w ogóle zaczęli robić tak dużo tych karcianek na raz. Dobra. Część boosterów na lewo, znaczy opakowań, część na prawo. Nawet nie pamiętam nawet tej karcianki. Cross, Spirit, Saga, czy Soul, Saga? Nawet nie pamiętam. Chyba w Polsce jej nie było, jeżeli była, to raczej nie była jakoś specjalnie popularna. No i na razie Fusion World się utrzymuje razem z znanym nam już Masters, Glorio. No ten akurat jest dosyć słaby, chociaż ma fajną fakturę. Ale sam Super Rare nie wygląda jakoś super imponująco. No i kod na końcu. Podobno teraz na tym kliencie online też można zdobyć jakieś fajne online'owe boostery, czy deki w ogóle. Jakieś fajne bonusy są. Także logujcie się i odbierajcie bonusy. Ja jeszcze dzisiaj na przykład nie miałem okazji. Old Kai, Mini Body, Dr. Brief, Guru, albo tak zwany Super Kamiguru, kto oglądał Team 4 Star parodię z Dragon Ball Bridged, to wie o co chodzi. To jest RK i to jest też RK. Dwóch Gohanów. Nawet ten jest spoko. Nawet ten jest bardzo spoko. Dalej, dajcie mi jakieś coś gorącego, tłumacząc dosłownie. Zobaczmy, jesteśmy gdzieś w połowie pewnie. Dajcie mi środkowa paczka magia. Ten Gohan całkiem fajnie tutaj też wyszedł. Jest chyba oryginalna grafika, chyba na innych tych elementach graficznych się nie pojawiała. Jeśli chodzi o promocję Dragon Balla Son Goku. Jest! Wow! O kurde. Jaki to jest numer? Aha, to z tych poprzednich setów są printy. No, myślę, że to mógł być jeden z lepszych trafień. Mogło to być jedno z lepszych trafień. O który to jest numer? 109. Son Goku GT. No pięknie wygląda. Super. Za chwilę będę to wkładał w koszulki. Za chwilkę będziemy wkładać w koszulki i zobaczymy. Graliście w Dokkan? Bo ja tak pamiętam, że próbowałem grać w Dokkan Battle, ale ten styl rozgrywki kompletnie mi nie siedzi. Nie podoba mi się. Po prostu ten gameplay mi kompletnie nie siedzi. Łączenie kolorowych kulek. To zwykły lider. Ale grafika godna. Od printa praktycznie. Swoją drogą ta grafika jest prawie kalką kropka w kropkę kadru z mangi, gdzie Goku stosował Kaiokana 20-krotnego przeciwko Freezie. Ten kadr był niemal identyczny. Gotenks, Destructor Disc i RK. Goku Black. Jeszcze do Goku Black wychodzi wsparcie. To akurat właśnie podobnie jak w Masters, to akurat dobra rzecz. Więc wracając do Dokkana. No, to nie mój gameplay. Nie podoba mi się coś takiego jak łączenie kropek kolorowych po to, żeby tam zadać jakiś atak. Tam też wstęp jest jakiś taki długi był ten wstęp. Próbowałem pewnie z 3 razy ogólnie do tego podejść i no nie jest to mój gameplay, nie jest to mój styl gry. Za to właśnie Legends mi się bardzo podobał i Legends jest o tyle też spoko, że jest on bardzo taki uczciwy wobec graczy. O, wow. Czyli mamy 2 altprinty i 2 dokkany. To jest z którego setu? Z drugiego setu i to chyba nawet ta supererka, którą ostatnio mieliśmy na unboxingu z tym numerem. Wow. No pięknie.
No, brak mi słów, proszę powiedziawszy. Niesamowicie. Super. No to chyba już nic lepszego nie będziemy mieli w tym boksie. No ale dla formalności spróbujmy do samego końca. I tak całkiem długo zeszło. Spodziewam się, że zejdzie szybciej. To może i my przyspieszmy. Mówiłem coś o Dokanie. Mówiłem, że średnio mi się podoba. I podoba mi się za to Dragon Ball Legend. Przestałem w niego grać tylko dlatego, bo pochłonił mi aż za dużo czasu, bo właśnie tak bardzo mi się podobał Dragon Ball Legends. Miał jakąś tam oryginalną fabułę nawet i gameplay mi się zdecydowanie bardzo podobał. Ta synchronizacja wojowników pomiędzy drużyną też tam wchodziła już na jakieś wysokie levele matematyczne. Synchronizacja ich skilli. Na pewno grałbym dłużej i przy okazji jest to gra o tyle fair dla graczy, że jakby to powiedzieć, jest tam bardzo dużo darmowego kontentu i faktycznie to jest jedna z tych gier, że żeby super rarka. No, jeszcze super rarka, jedna nam się trafiła. Krylan super rarka. Jest tam bardzo dużo darmowego kontentu i jeżeli chcemy coś tam odblokować w tym Dragon Ball Legends, to faktycznie wystarczy grać w ten Dragon Ball Legends i to nawet nie jakieś nie zabójczo duże ilości, bo w Dragon Ball Legends jest mnóstwo ułatwiaczy, przyspieszaczy i tanków, które pozwalają na szybsze levelowanie, na szybsze grindowanie. Takie dziejące się praktycznie automatycznie, tylko po prostu trzeba wybrać ilość tam misji do powtórzenia i gra już sama to robi, więc praktycznie się później nie trzeba niczym martwić, jeśli chodzi o no po prostu nie marnuje się tego tyle czasu, z tym, że tego kontentu znowu jest tak dużo, że no jak chce się zdobyć wszystko, to właśnie, a ja taki jestem niestety, że próbuję w grach to zdobywać, po prostu za dużo czasu mi pochłonia. Nawet sam login Dragon Ball Legends już trwa zamiast 10 sekund zalogować się, odebrać prezent za zalogowanie, to tam jest kilka różnych prezentów i to już trwa za długo. Nie mam tyle czasu niestety. A to jest, czy to, nie, to nie jest ta karta, którą trafiliśmy Outprint. Ale też fajna. Stały nam 4 boostery. No i co? I chyba ostatecznie i tak nie przyspieszyłem za mocno tego rozpakowania. Tak więc jak zwykle, jak się content podoba, to subskrypcja jest zawsze mile widziana, a przynajmniej łapka w górę i komentarz. Dajcie znać, czy oglądaliście Dajmy, czy się podoba. Dajcie znać, czy graliście w Dokana i wam się podoba. Dajcie znać, czy graliście w Dragon Ball Legends i czy wam się podobał. Więc tak, ostatnia trójka. No może jeszcze jakiś ten Godrer by wpadł. Jeszcze coś mogłoby się tutaj pojawić. Nie pogardzę. No otwieranie za pomocą tych nożyczek jest znacznie łatwiejsze i szybsze. Dandy Rakshasa. Matko, to chyba nazwa ataku jego. Mamy supererkę. Jeszcze nowa supererka. Tamagomi numer 3, czyli ten strażnik smoczych kul. Zdajmy. No i co? A nie, jeszcze mam z tyłu. O Jezu, to teraz dopiero 2 i 2. 4 boostery zostały. Dobra. Zobaczmy. Ostatnie. W ogóle widzieliście, że w japońskich boosterach tych kart jest mniej? Ci, którzy zbierają japońskie karty, nawet ja się zastanawiałem, ale kurde, mniej kart? No to nie wiem.
chyba 6 na booster. Dajcie mi znać, jeśli się mylę. A wydaje mi się, że tutaj że się nie mylę. Goku rerka i Sia znowu rerka. Samych kart w secie jest dokładnie taka sama ilość, ale na booster jest tych kart mniej. No i na boxie jest też 24 boostery na box, więc nie wiem, jak się ludzie to kolekcjonują. Chyba muszą od razu kupować 2 razy tyle boxów, tak na dobrą sprawę. Muri i Janemba. O, super rarka Janemba. Wow. Też ikoniczna poza Janemby. No, podobnie jak Masters. No i w każdej innej karciance Fusion World robi coraz lepszą robotę z designem kart, z kartami, z outprintami. Tak jak zdążyłem wspomnieć, nawet ta kolaboracja z innymi produktami. Chociaż i ja najbardziej nie mogę się doczekać tego setu, który ma wyjść bodajże w czerwcu, gdzie ma być set poświęcony, znaczy, który ma się wyglądać jak mangowy. Właśnie na razie jeszcze nic na ten temat nie wiadomo. No i jest super rerka. To pewnie ten Goku dostał od printa. Kurde, dobre te hity, dobre uderzenia na ten box. Ostatni boosterek. To co, muszę go odreć. W czerwcu ma być set, który ma być w jakiś sposób ma być związany z mango, to znaczy nie po prostu ma bazować na Dragon Ballu, tylko to jakoś ma mocno nawiązywać do mangi, nie być klasyczne ilustracje mangowe. Właśnie jestem tego super ciekawy. Nie wiem, co tam będzie. Ale brzmi interesująco. One Piece ma grafiki mangowe, ale on nie ma jakby specjalnego setu mangowego, tylko po prostu niektóre z kart. No i 4. lider. Jak zwykle jednego brakuje. Tam po prostu w One Piece są po prostu grafiki mangowe jako jedna z kart. No i super rare Vegito. No i tyle by było z naszego Secret Rare'a. No szkoda. Na razie mój drop jest taki, że w jednym boksie był super Secret Rare, w drugim boksie nie był, w trzecim był, w czwartym nie był. No i tak po Macieju. No dobrze. Spróbuję to teraz jakoś... Dajcie mi chwilę, ogarnę te karty. No dobra, udało mi się to porządkować. Odłożyłem te karty, które najmniej nas zazwyczaj interesują. Więc tak, teraz jeśli chodzi o zwykłe super rarki, mamy Son Goku z walki z Majin Buu, Son Goku z walki z Janembą z kinówki. Bardzo lubię tę kinówkę, zawsze ją będę polecał. Krillin z walki z Frezerem, Bio Broly też jest z kinówki. Ta kinówka moim zdaniem jest niedoceniona. Trochę rozumiem też dlaczego tak ogólnie, ale ja polecam. Vegito po prostu z walki z Majin Buu, Janemba z kinówki z Janembą, Glorio z Daimy, moim zdaniem najsłabsza super rarka z tych, co tutaj wypadły. Tegami numer 3, czyli Strażnik Smoczych Kult, również z Daimy. Do tego mamy 2 altprinty, fantastyczna Videl, świetny jest ten altprint, no i też nie mniej fantastyczny Son Goku. Obie karty wyglądają niesamowicie dobrze. Bardzo mi się podobają. Fajne. No w sumie teraz dopiero zwróciłem uwagę, że oba altprinty są niebieskie. Ciekawe, czy kolory tutaj też są posegregowane również w tym boksie, bo Bandai tak potrafił robić na przykład w Masters, że jakiś konkretny kolor jest go więcej w boksie. W niektórych produktach tak było w Masters. No i na sam koniec 2 altprinty z poprzednich setów, które są z logiem Dokkan Battles, czyli w ramach takiej współpracy. Mamy tu Zamasu z drugiego setu oraz Goku z 4. setu. No i to w oryginale była po prostu R-ka, no a to była super R-ka. No, świetnie to wygląda. Ciekawe, czy te altprinty z Dokkana będą tak samo tanie, jak altprinty z na przykład z Daimy, które wam też ostatnio pokazywałem na jednym z poprzednich unboxingów. No i dobrze, to tyle z tych hitów na tego boxa, na
boxa, który jest teoretycznie boksem rocznicowym, ale w praktyce rocznicowy set to dopiero będzie w czerwcu z jakiegoś powodu, w czerwcu albo w lipcu w ogóle. Jest ogólnie przygotowane, znaczy można już składać preordery na takie specjalne pudełko pierwszorocznicowe, zdajmy, taki anniversary box, ale trochę dziwne, że dopiero w czerwcu, no ale tak postanowili zrobić. Także dziękuję Wam bardzo za to, że tu byliście, że wytrzymaliście kolejny długi, nudny unboxing i myślę, że zobaczymy się już całkiem niedługo przy innej ciekawej rzeczy. Dzięki, do zobaczenia, pa pa!